przyjechał do warsztatu, ponieważ podczas uruchamiania czy gaszenia silnika było słychać już specyficzny odgłos tutaj tłumika drgań. Mamy do zrobienia tu jeszcze przednią oś, usunięcie luzów. Nie wiadomo, czy szczęście, być może doszłoby do jakiegoś nieszczęścia, gdyby ten ciągnik w porę nie przyjechał na warsztat. Bo jak widzimy, stworzeń po prawej stronie tylko na końcówce się teraz trzymie. Witam serdecznie z firmy Korbanek, z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Dawno się nie słyszeliśmy, bo tak troszeczkę czasu może było mniej, ale myślę, że teraz troszeczkę mniej pracy będzie, bo jest po sezonie, ale jeszcze po sezonie napraw maszyn, bo to jest najlepszy okres teraz, żeby właśnie ciągniki, które powiedzmy przez cały rok ciężko pracowały, żeby teraz je przejrzeć. Przychodzi zima, okres zimowy, i żeby to spokojnie zimą porobić i wiosną, żeby ciągniki były gotowe do pracy. I to właśnie przykład takich tutaj ciągników mamy. Ciągnik z 2005 roku. Przebieg, czyli praktycznie można powiedzieć, że dorosły, bo równa 18 mu chyba stuknęła. Oj, ile to ma na liczniku? To zaraz tutaj według wskazań licznika to jest 13 000 tam z małym haczykiem, może będzie widać. Tak jak mówię, według wskazań licznika, bo jak zauważyłem, jak się przegląda ogłoszenia maszyn używanych do sprzedaży, które są przywiezione gdzieś tam z zagranicy w różnym stanie, to oferenci piszą w ogłoszeniach, że przebieg według wskazań licznika 7-5 tysięcy, czyli nie mówią jaki rzeczywisty przebieg, a piszą właściwie jaki przebieg pokazuje licznik. Chyba taki wybieg z ominięciem tutaj właśnie ewentualnej odpowiedzialności. Wiadomo, że za cofanie liczników to jest karalne, i żeby być może pod jakiś paragraf nie podpaść, to się napisze, że przebieg według wskazań licznika. Czy wskazania licznika są rzeczywiste, czy nie, to już trudno dociec. Ale tak jak widać, ciągnik, który ma 18 lat, ma przejechane 13 000 godzin i to nie jest nawet dużo. I jak na te 13 000 to on całkiem ładnie wygląda. Nie wygląda wcale gorzej niż te, które mają czasami po 6 000 i 7 000. Wiadomo, są zużycia i tak dalej, natomiast ciągnik jako taki nie jest wcale tutaj w złym stanie. A z tej samego gospodarstwa niedawno oddaliśmy ciągnik, co prawda rok starszy, bo z 2004 roku, model 5460, który miał prawie 30 000, tak? Więc to tak realnie patrząc, ile może ciągnik w ciągu roku godzin przepracować, zależy gdzie jest i jak użytkowany, więc te przebiegi to, że tak powiem, naprawdę okazja by się musiała trafić, żeby ciągnik używany, przywieziony z zachodu, 10-letni, miał mniej niż 10 000. Ale niektórzy chcą w to wierzyć, jak kupują, że taki właśnie jest przebieg. I tamten ciągnik, co też robiliśmy, też taki podobny zakres do tego. I jak na tamten przebieg, to ciągnik faktycznie był bardzo, bardzo zadbany. Ale też jakieś tam koszty trzeba było ponieść, i tutaj też niestety będą koszty. Co przy ciągniku mieliśmy do zrobienia, to tak przede wszystkim tutaj przyjechał do warsztatu, ponieważ podczas uruchamiania czy gaszenia silnika było słychać już specyficzny odgłos tutaj tłumika drgań, który jest akurat wymontowany. Tłumik sobie tutaj leży, nie jest w złym stanie, ale sprężyny dzwonią, więc że tak powiem taki ostatni dzwonek, jeżeli chodzi o ten element, należy go wymienić. I w trakcie tutaj jakby miała być szybka, bo tutaj przy ciągniku to mamy jeszcze do zrobienia
usunięcie luzów w tylnych zwolnicach, usunięcie luzów na zawieszeniu przedniej osi, usunięcie luzów na zwrotnicach. No ale to wtedy by trzeba go faktycznie powiesić i go rozbierać jak na linii montażowej. To też by było jakieś rozwiązanie. No ale tutaj trzeba robić jakimiś etapami, więc tutaj padło, że ok, tłumik mamy, rozjedziemy, zjedziemy z powrotem, no i zabierzemy się za oś, czyli tutaj się podniesie za wspornik przedniej osi, wyrzuci się oś, zrobi się oś, no i wtedy stojąc na dwóch przednich kołach robimy tył. No albo odwrotnie, że najpierw robimy tył, a potem robimy przód, to już tutaj w zależności jak są części akurat na magazynie, których no, części dosyć dużo mamy, no tylko nie zawsze wszystko jest, czasami czegoś zabraknie i trzeba tam poczekać dzień czy dwa, żeby część dojechała. No ale tutaj wydawałoby się, że to będzie szybki temat. Niestety niespodzianka, no i to tak zawsze bywa, jeżeli się rozbiera jakiś tam używany, gdzieś go tutaj przymocujemy latarkę, żeby pokazać, no niestety tutaj widać wałek i mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nasi tu już byli, tak? Ktoś już tutaj próbował coś naprawiać. Patrząc po historii ciągnika, na przykład my tego tutaj nie robiliśmy, więc gdzieś to już było troszeczkę jakby leczone, ten wałek podszlifowany, no ale teraz jest tutaj już dosyć mocno wyrobiony pod łożyskiem, tu wchodzi łożysko w kole zamachowym, no i tutaj trzeba będzie niestety odżałować i wymienić wałek, no i niestety te koszty w związku z tym troszeczkę tutaj znowu wzrosną z tego, co było jakby wcześniej planowane. Druga rzecz, która tutaj też wyszła, no to wyciek. Tutaj mamy rozebraną już częściowo przekładnię nawrotną ciągnika, no i trzeba tutaj uszczelnić, bo po rozjechaniu, tutaj właściwie już w momencie wyciągania rozrusznika było widać, że tutaj jest mokre, to będzie też ładnie widać, że już tutaj się olej pojawił, no i trzeba też tutaj to zrobić, także tutaj powinno być sucho, no a jak wymontowaliśmy rozrusznik, to już się okazało, że niestety jest mokro, no i tutaj widać miejsce, gdzie powinno być to łożysko i wałek, no i to też trzeba tutaj zrobić, także tutaj z tym ciągnikiem zrobimy sobie teraz małą przerwę, poczekamy aż przyjdą części, żeby tutaj szło zjechać, a tak jak mówiłem, mamy do zrobienia tu jeszcze przednią oś, usunięcie luzów, tylne zwolnice, rzecz, która no też tutaj i w poprzednim tym ciągniku robiliśmy i w tym też, to usunięcie tutaj, skasowanie luzów, dorobienie, tutaj widać jak są stworznie montowane od podnośnika, od ramion dolnych podnośnika, to jest dosyć widać luz, ten stworzeń luźno lata, to powinno też tutaj trzeba wytulejować, czyli na maszynie trzeba zrobić troszeczkę większe otwory, bo to są owale się porobiły, no i wstawić tulejki i będzie dobrze. Tak samo z tej strony. Tutaj no nie wiadomo czy szczęście, być może doszłoby do jakiegoś nieszczęścia, gdyby ten ciągnik w porę nie przyjechał na warsztat, bo jak widzimy stworzeń po prawej stronie, no to może tak przyświecimy, tam go oświecimy, no jest wysunięty i praktycznie tu jest tylko na końcówce się teraz trzymie te ramię, jeszcze się trzymie, o. No i tak by przypadkiem mogło wyjechać, że to się gdzieś tam nie wyhaczyło wcześniej, to aż dziwne, no ale tutaj jak wjechał ciągnik na warsztat, patrzymy, o, taka ci oto niespodzianka. Zawieszenie kabiny, oczywiście też tutaj już poduszki troszeczkę mechaniczne, trzeba to będzie też zrobić, żeby to komfort pracy też poprawić. No, wiadomo, że to nie będzie tak jak przy amortyzacji na sprężynach, to są zwykłe poduszki, to jest trudno to nazwać amortyzacją kabiny, no ale jakaś tam amortyzacja jest. Jedna rzecz, którą też tutaj, że tak powiem, mówię, ktoś coś robił, mamy tutaj taką tutaj o tulejeczkę, widać, smarownik i niech ktoś to nasmaruje. Generalnie tulejka powinna być złożona odwrotnie, smarownik od dołu, no a tutaj tak, nie wiem, czy ktoś to nie dopatrzył wcześniej przy wymianie, być może to były kasowane luzy, bo to dosyć często się zdarza, że tutaj się po prostu w mechanizmie zmiany biegów
powstają luzy, no i wtedy się wymienia tulejki. No i tak jak widać, tu jest odwrotnie założona, czyli na pewno już nie będzie możliwości nasmarowania, no ale to się akurat poprawi i z tym nie będzie większego problemu. Dodatkowo to jeszcze układ pneumatyczny do przejrzenia, bo klient tu zgłasza, że hamulce coś tam kiepsko działają, czy w ogóle nie działają. No ale tam gdzieś troszeczkę i zanieczyszczeń w tym układzie, to ileś, mówię, tysięcy godzin pracowało, no i sprężarka powietrza no, zbiera siłą rzeczy wilgoć z układu, olej ze sprężarki idzie do układu, no i to tak potem wszystkiego się troszeczkę razem tutaj nazbiera. Jedna rzecz tutaj, o, mamy już wymontowane, właściwie widać przy orbitrorze nie ma przewodów hydraulicznych, przewody tutaj ciekły delikatnie, idealna okazja, żeby to usunąć, bo teraz jest idealne dojście do tego, żeby to zrobić, czyli odkręca się przewody, zakujemy nowe końcówki, nowe przewody właściwie się zrobi, no i myślę, że znowu jakiś czas będzie spokój, przynajmniej nie będzie tutaj ciekło, nie będzie ocieknięte. Także no, koszty tu na pewno troszeczkę się nazbiera. Wstępnie to mogę powiedzieć, że tu na razie, bo tu jeszcze jest wał do zrobienia, bo ten wał napędu przedniej osi też niestety już ma, tak powiem, dosyć. Piastka, która montowana jest w przednią oś, tu już jest też nadmierny luz w tych frezach. Tak samo tu jest luz, łożysko. Tutaj na tej końcówce, na łączniku też już jest wyczaskane. No i tak sumarycznie gdzieś ten luz tutaj się zbiera. Także tych kosztów tutaj tak wstępnie, co na ten moment to jest samych części ponad pewno około 30 000 złotych. No a jeśli dojdzie robocizna, dojdą koszty regeneracji chociażby tych otworów w tylnych zwolnicach, czy koszty regeneracji tam elementów zawieszenia przedniej osi, ale to myślę, że powstanie jeszcze co najmniej jeden odcinek na temat tego ciągnika, no i wtedy będzie można coś więcej jeszcze pokazać, co przy tym ciągniku i jak będzie naprawiane. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. A tak jeszcze rzucimy okiem na sam koniec. Ciągnik Arbos, wersja komunalna, model 3055. Widać w kolorze pomarańczowym. No ale na tym ciągniku to będzie specjalny tutaj film, więc nie będę tutaj odbierał komuś pracy i nie będę się na temat tego ciągnika akurat tutaj wypowiadał. To od tego są specjaliści i niech też troszeczkę poopowiadają. Także tymczasem serdecznie bardzo dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w następnym odcinku o tym lub o innym ciągniku.